Przed nami 11 etap, ponad 70-kilometrowy odcinek do Linz. Niestety po wczorajszym słonecznym dniu pozostało tylko wspomnienie. Wieczorem zaczął padać deszcz, zmieniła się pogoda, a co gorsza, na dzisiaj przez cały dzień zapowiadane są deszcze. Natomiast nie zrażamy się, liczymy, że mimo wszystko odcinek będzie dobry i pełen pozytywnych wrażeń. Na razie z pozytywnych wrażeń to nie jest nam zbyt ciepło, ale nie tylko my walczymy z deszczem. Nauczeni doświadczeniem z 7. etapu zamierzamy za wszelką cenę unikać szutrów. Co prawda wyznaczona trasa na razie nas do tego nie zmusza, byśmy zbaczali, ale musimy być uważni. Na asfalcie nasze rowery i ubrania są mokre, ale przynajmniej nie są zachlapane błotem. Kończy się trasa rowerowa wzdłuż lewego brzegu Dunaju. To oznacza, że czeka nas przeprawa promowa na drugi brzeg. Prom już właśnie podpłynął. Chyba za chwilkę będziemy wsiadać. Tutaj mamy pozostałości po wczorajszym załamaniu pogody i silnym wietrze. Gdy mijamy kolejnych rowerzystów na trasie, to odnoszę wrażenie, że w jakiś sposób zaniżamy średnią wieku poruszających się tutaj rowerzystów, a muszę zauważyć, że jeśli chodzi o młodość, to też już nie mamy czym szastać, oczywiście z wyjątkiem Esterki. Ale żeby nie było, na trasie spotykamy również dzieci. Osiągnęliśmy mniej więcej połowę trasy, przejechaliśmy nieco ponad 35 km i to najlepszy czas, żeby na chwilę zatrzymać się, aby coś zjeść. Przestał padać deszcz, przynajmniej chwilowo, więc jest szansa, żeby zdjąć kurtki i spodnie przeciwdeszczowe, w których jest niemiłosiernie ciepło. Mniej więcej od 35 km, czyli od połowy trasy, deszcz nie pada. Jest sucho mimo ciężkich deszczowych chmur na niebie. Jednocześnie muszę potwierdzić to, co mówiłem wczoraj, że austriacka część trasy wzdłuż Dunaju póki co jest lepiej utrzymana niż część niemiecka. Drobny kryzys na 20 km przed Linz, czyli celem naszego dzisiejszego etapu. Informuje nas, że zatrzymaliśmy się na północnych rubieżach dawnego Imperium Rzymskiego. Piętnaście km przed Linz mijamy kolejną zaporę wodną wraz z elektrownią. W tym miejscu czeka nas druga przeprawa promowa, ale niestety tuż przed naszym przyjazdem prom nam odpłynął. Więc musimy chwilę poczekać, mamy nadzieję, że wróci.
chociaż bardzo powoli płynie. Osiem kilometrów przed Linz zaczęło kropić, ale mamy nadzieję, że nie będzie ten deszcz wymagał zakładania spodni przeciwdeszczowych. Może wystarczy tylko pozapinać kurtki. Pięć kilometrów przed końcem etapu jednak zaczął padać regularny deszcz. I nie mówię o tym, co leci z tej tęczowej rury. Ponieważ zostało już nam tak niewiele do końca, to postanowiliśmy ruszać mimo padającego deszczu. Nieco wypogodzone niebo przed nami jest trochę mylące, ponieważ to są chmury, które już nad nami były. A z tyłu są chmury, które nas gonią. Dzisiejszy etap w większości przyszło nam pokonywać w deszczu. Troszkę żałujemy, bo pod względem krajobrazowym była to chyba najładniejsza trasa z dotychczas pokonanych przez nas, ale i tak było bardzo ładnie.